Witam serdecznie rano o poranku. Jeszcze słabo widać, bo jest jak widać półmrok. Jest rano, wcześnie rano. Wybraliśmy taką porę specjalnie w jednym celu. Udajemy się dzisiaj do Skippers Canyon, czyli nazwy, która mrozi krew w żyłach. Ogólnie jedna z najniebezpieczniejszych, jak nie najniebezpieczniejsza droga na Nowej Zelandii. Przejedziemy się nią dzisiaj. Tak po prostu dla rekreacji, bo nam brakuje wrażeń. A tak naprawdę no to chcemy zobaczyć, co tam jest ciekawego. Więc jedziemy specjalnie, im wcześniej tym lepiej, no bo być może będzie po prostu mniej ludzi na drodze, gdyż no nie ma tam możliwości, żeby jakoś się przesunąć komuś. Także no jest jakby droga na jedno auto w dwie strony. Obok jest taki spadek, kanion. Ogólnie to jest coś takiego, że ubezpieczyciel chyba nie oddaje pieniędzy tam, jak coś się stanie. I nie jestem pewny, czy chodzi tylko o auto, czy może też o człowieka. Dobrze, w takim razie lećmy. Jest 30 km do kanionu, ale ta droga tam ma jakieś 13 km. Jedzie się jakieś 10 km na godzinę, także no, chwilę nam zejdzie. Okej, dobra, zobaczymy się później. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Dobra, to nie jest tak źle, to w sumie przesadziłem. To tylko na ubezpieczone pojazdy może nie być ubezpieczenia, no. Także jak się spadnie, no to chyba jednak wszystko w porządku. Znaczy, ubezpieczenie pokryje. No, proszę bardzo, mamy otwartą drogę. W sensie to jest Skippers Road właśnie. Skippers Road to jest to, co jest takie dość problematyczne, natomiast kanion, no to jest inna sprawa. Tam do kanionu dopiero jedziemy. Tam mamy wschód słońca, także fajnie, bo już coś widać. Dobrze. Mam nadzieję, że nasz żuczek da radę. Weronika zadowolona, nie wie jeszcze, co nas czeka. Znaczy ona wie, co nas czeka, nie wiem, czemu się cieszy. Tak mówię, że w sumie tak, spoko, wszystko spoko i tak dalej, a tak naprawdę to pory pełne, no bo tak nie wiadomo w sumie, jak tam będzie. Jeszcze ma kierę po prawej, no wiadomo, już chwilę się jeździ, ale no cóż, przekonajmy się. Odpalę timelapsa z całej drogi, bo może być ciekawie.
wyjechaliśmy, w sumie nie było aż tak źle. Były momenty, kiedy była taka dość solidna dziura w ziemi i trzeba było jakoś sprytnie koło niej przejechać, szczególnie przed tym mostem drewnianym zgrzypiącym. Była taka dość konkretna dziura, no to tam trochę się musiałem zastanowić, jak przejechać, ale ogólnie droga nie była jakaś taka bardzo niebezpieczna, bym powiedział. No, co prawda też nie spotkaliśmy nikogo na drodze oprócz tam jednego samochodu, ale to też był jakiś taki bardzo łatwy odcinek wtedy. Obawiam się, że teraz jak będziemy wracać, to możemy spotkać więcej samochodów, bo może teraz ktoś będzie jechał, bo już jest jakby później, dlatego szybko zrobimy, co mamy zrobić, czyli jakiś dron, yerba, tego typu rzeczy i lecimy dalej. Co do samej drogi, jak masz niskie podwozie, to nie jedź. Tyle, że ten żuczek jest trochę taki wyższy, mam na myśli Nissana Juke'a, jakby ktoś nie zrozumiał. Jest o tyle trochę wyższy, więc jakby te takie wystające też kamienie, no i te wszystkie dziury, o których mówiłem, no to dość sprawnie omija i przejeżdża nad nimi, więc no to jest okej. Jakieś wycieczki można kupić, tego typu rzeczy, to można sobie wtedy kupić taką wycieczkę, po prostu ktoś jedzie, a tam się już nie przejmujesz, nie? No, także że droga nie najgorsza. Co prawda tutaj trochę się zawiodłem, bo przyjechaliśmy i tak nie bardzo widać, o co tutaj chodzi, ale jest tam jakieś takie muzeum, oczywiście ono jest zamknięte, ale zobaczymy, może dowiemy się jakichś informacji w ogóle, o co chodzi z tym wszystkim, że to jest takie cool. Także do zobaczenia. Proszę bardzo, jaki piękny ten samochód. No a tam ktoś już w ogóle przyjechał z tym takim śmiesznym namiotem na dachu i tam słychać jakieś dzieci się już drą w ogóle. No także gratka. Tak, to jest to muzeum. Oprócz tego, no to za wiele to tutaj nie ma. To jest jakaś śmieszna chatka w ogóle. Można być może wynająć i mieszkać i jeździć sobie codziennie do sklepu. Mega. Aha, no jedna rzecz, której jeszcze nie powiedziałem wcześniej, no to to, że cały czas, jak można było zauważyć, jechaliśmy w dół. Więc teraz będziemy jechać cały czas pod górę. To może być taki trochę większy problem, jeżeli chodzi o tą drogę, no bo tak jak mówiłem wcześniej, no to zbyt wielu ich nie było. Natomiast przekonamy się, jak wyjdzie, po prostu jak przejedziemy i wrócimy. Także do zobaczenia później. Dobrze, no to jako, że już tu jesteśmy, no to chodźmy zobaczyć, co jest w muzeum, które, jak się okazuje, było szkołą. Proszę bardzo, dzień dobry. Klaso, proszę tutaj, wyciągamy karteczki. Szkoła Skippers została założona w 1879 roku po wprowadzeniu darmowej, ale obowiązkowej edukacji. Mieściła jedną klasę, pomieszczenia mieszkalne dla nauczyciela oraz biuro telegraficzne. Ze względu na izolację szkoła miała trudności z zatrudnieniem nauczycieli, zatrudniając aż 23 osoby przed zamknięciem w 1927 roku z powodu spadającej liczby uczniów. Nauczyciele często angażowali się w nietypowe zajęcia, na przykład jeden z nich był zapalonym ogrodnikiem i dzięki temu każdy uczeń miał swoją działkę. Inny nauczyciel opracował 9-dołkowe pole golfowe na terenie szkoły, chociaż nikt nie wspominał o piłkach golfowych, które ginęły w starych śluzach złota. Uczniowie obawiali się corocznych wizyt inspektora szkolnego, którego przyjazd obserwowali z daleka. W momencie, kiedy przejeżdżał koło Maori Point Saddle, wiedziały, że do jego przyjazdu pozostało około 20 minut. Inspektor sprawdzał ich wiedzę z różnych przedmiotów. Po zamknięciu szkoły w 1927 roku budynek przez lata stał opuszczony, a następnie został przekształcony w szopę na wełnę. W latach 70. XX wieku teren przestał być użytkowany, a w 1992 roku budynek został poddany renowacji przez Departament Ochrony. Tak, bo oni tu złoto wydobywali ogólnie, kawałek dalej.
Nie mam czasu, żeby jakoś za bardzo się zagłębiać w historię i wszystko. Gdy Europejczycy przybyli do Nowej Zelandii, Maorysi szybko zrozumieli wartość złota jako przedmiot handlu, wymieniając je na broń, ubrania czy konie. Jako jedni z pierwszych poszukiwaczy złota odkryli bogate złoża. Gdy wieść o tym się rozniosła, tysiące ludzi z różnych narodowości, w tym Szkoci, Chińczycy i Włosi, przybyli do Central Otago w poszukiwaniu szczęścia. Większość górników to samotni mężczyźni lub chłopcy, których motywacja do opuszczenia domów została uchwycona w wierszu The Prospector z Edwarda Dysona. Thomas Gabriel Reed, urodzony w Hobart w 1824 roku, był dobrze wykształconym i zamożnym podróżnikiem. W wieku 26 lat udał się do Kalifornii, aby dołączyć do gorączki złota, gdzie odniósł umiarkowany sukces, jednak wiele się wtedy nauczył. Po powrocie z Hawajów i Tasmanii próbował szczęścia w kopalniach Wiktorii, ale nie podobała mu się tamtejsza społeczność. Za swoje odkrycia otrzymał dotację w wysokości 1000 funtów, ale późniejsza depresja finansowa niemal go zrujnowała. Ostatecznie zmarł w Hobart w 1894 roku, będąc niemal bez grosza. Na polach złota nie wszyscy zarabiali uczciwie. Przestępcy stosowali metody takie jak rabunek z ogona, polegający na kradzieży złota z niestrzeżonych śluz. Innym razem nieuczciwi ludzie zbierali się w grupy i siłą usuwali prawowitych właścicieli kopalni. Nie istniały żadne zasady, więc słabsza strona musiała się poddać i pójść gdzie indziej. W początkowym okresie przemocy było dużo, a walki, bójki, rabunki były powszechne, zwłaszcza w obszarze shoot-over. Wydawało się, że zamieszkiwali go ciężcy mężczyźni, ci, którzy mieli ciężkie pięści, ciężko pili i ciężko oddychali. Według Lake Wakatip Mail, Maori Point jest najbardziej znany z bójek, a policja nie może interweniować, ponieważ jest tam tylko jeden sierżant i jeden posterunkowy kontra około 500 poszukiwaczy. Spadające głazy i zawalające się tarasy pochłaniały życiem w wyrobiskach aluwialnych. Górnicy pracujący pod ziemią spadali z szybów. Bezpieczeństwo było niskie, a poszukiwacze często ginęli z powodu chorób takich jak krzemica. W 1915 roku wprowadzono prawo, które zapewniało renty dla chorych górników i wsparcie dla ich rodzin. Bo mamy, jak się okazuje, jakieś parę minut, żeby zacząć jechać z powrotem. Mapa. Ponieważ za chwilę, jak się okazuje, nam zamknął hotel, to znaczy zamknął nam hotel. Każą nam wyjść z hotelu. Dlatego po prostu szybciutko. Proszę bardzo, można posprzątać jak się chce. No i tak wygląda. O, tak jak wychodzili sobie ze szkoły. Kto tu chodził do szkoły jakby w sensie tak. No super, mieli widok ze szkoły. Na pewno fajne czasy. Ja. Dobra, no to nic, to trzeba jechać. No i nic, no i będziemy się widzieć niedługo.
No to cóż, Skippers Road pokonane, kanion zwiedzony, przynajmniej trochę. Jest tam też opcja, żeby sobie wypożyczyć kajak albo, nie jestem pewny, czy motorówkę. W większości przypadków motorówka też wchodzi w grę, taka nazywa się to jet boat. I można tak sobie tak po tej rzece na dole w tym kanionie normalnie śmignąć. Nie robiliśmy tego, no bo nie było po co. Także teraz jedziemy dalej, a co do jeszcze co do samej drogi, ktoś w opiniach tam, nawet parę osób pisało, że auto z napędem 4x4, znaczy napęd na 4 koła to jest must have, a wydaje mi się, że nie jest, ponieważ my nie mieliśmy, przejechaliśmy, tak jak mówiłem, auto z wyższym podwoziem, to jest to. No i cóż, no i umiejętność nie wjeżdżania w każdą dziurę, no cóż, no jakby wiadomo, że trzeba trochę umieć jeździć, żeby się na takie drogi porywać. Natomiast nie jest to jakaś trudna droga, sam widok z góry, jak się dojedzie na miejsce, już jakby po tym wszystkim zazwyczaj jest takie coś, że spodziewasz się jakiegoś takiego wynagrodzenia, cierpień czy wysiłku i na tym szczycie już na przykład jak się idzie właśnie, to na szczycie jest widok, który wynagradza cały wysiłek. No a tutaj tego nie było. Tutaj wyjechaliśmy do góry, no i było takie mech, takie 5/10, no także miejsce z szlaku Władcy Pierścieni nagrane również, także wyszło całkiem nieźle, dobrze było się przejechać, ale jakoś szczególnie nie polecam, mogło to być trochę lepsze, w sensie widok, mam na myśli widok, tylko widok mi chodzi, że widok mógł być taki bardziej satysfakcjonujący. To tyle, polecam wszystkim wziąć i coś zrobić. No. Trzymajcie się, na razie.